Siemka, ja jestem Adacho, witam was w kolejnym odcinku Goku. Jest godzina wczesna dla mnie, nie będę wam mówił, która konkretnie, bo część z was będzie się ze mnie śmiać, ale jest dla mnie dość wczesna godzina i jestem tuż przed wyjazdem, więc muszę ponagrywać naprawdę sporo filmów. Widzicie to albo w dzień mojego wyjazdu, albo w przeddzień mojego wyjazdu. Wyjeżdżam 4, wracam 10. Są to pewnego rodzaju wakacje i na pewno będę się dobrze bawić, ale głównym celem mojego wyjazdu jest zbieranie pieniędzy dla Basi, dla bohaterki 8. edycji akcji charytatywnej Pomaganie za jechanie. Jedziemy razem z Michałem i Witkiem w trasę. Tak jak mówię, od 4 do 10. Naszą trasę już wam przedstawiałem parę razy. Jedziemy z Trójmiasta w stronę Kalisza, gdzieś tam 15 km, czyli taka miejscowość Jarantów, tam kończymy. I jeśli chodzi o noclegi, to jest ostatni raz, kiedy o tym mówię, bo już nie będzie potrzeby, żeby o tym mówić. Chcę wam podziękować wszystkim tym, którzy zaproponowali nocleg, wszystkim tym, którym musiałem odmówić ze względu na to, że już na przykład w tym danym miejscu mieliśmy nocleg, ale też dziękuję nowej osobie, Przemysławowi, który załatwił nam nocleg w Chojnicach, więc to oznacza, że jedynym dniem i miejscem, gdzie nie mamy noclegu, ale sobie poradzimy, mam przynajmniej taką nadzieję, jest Kościerzyna, dzień 5 lipca, więc w zasadzie albo jutro, albo pojutrze dla was. Kościerzyna, z tego co widziałem, to nie jest mała miejscowość, więc ewentualnie zajedziemy gdzieś na parafię. Namiot też w razie czego mamy, więc generalnie nie powinno być problemów. Michał z Witkiem lata temu mieli trasę, która trwała chyba 16 dni i oni tam większość nocy spędzali w namiocie, więc oczywiście nie ma w tym niczego strasznego. Druga rzecz informacyjna, tycząca się jeszcze akcji, to licytacje. Widzicie to w momencie, w którym już odbył się live, ale jeszcze nie było odcinka. A ja to nagrywam w momencie, w którym już nagrałem odcinek, ale jeszcze nie było live'a. Więc w zasadzie i wy, i ja jestem po jednej paczce od Max Playera. Tak, to co stoi za moimi plecami, to już nie będę wam tego pokazywał z bliska. To jest mała. Chociaż mało mógłbym wam pokazać z bliska. Mała, jak się czujesz? Pokaż buźkę. Wiem co wam jeszcze pokażę. Dobrze znany wam i kochany przez wszystkich Max Player postanowił w tym roku przebić samego siebie i wysłać mi 2 olbrzymie paczki napakowane fantami, głównie figurkami z Dragon Balla. Te figurki pójdą na licytację. Licytacje, rzecz jasna, charytatywne, z których 100% dochodu zostanie przeznaczone na poczet zbiórki na Basie. Tak jak wspomniałem, bohaterkę 8. edycji Pomaganie za jechanie. Jedną z tych figurek, która będzie licytowana i mogę wam zdradzić troszeczkę tego, co będzie w tym odcinku, który zobaczycie za parę dni, jest ten oryginalny Goku SSJ4 z Dragon Ball Daima, Bandai Spirits, oficjalna figureczka, jest kurwa prześliczna, więc póki mogę, to ją sobie stawiam na półkę, żeby chociaż przez chwilę się nią sam pocieszyć. Więc jesteśmy w takim dziwnym momencie w historii, że wy nie wiecie, co jest na odcinku, a wiecie, co jest na live'ie, a ja na odwrót, więc licytacje po moim powrocie. Na spokojnie, bo najpierw muszę wrócić i przeżyć, ok? Jeszcze jedna rzecz, już taka mniej, powiedzmy, związana z moim kanałem albo w ogóle z akcją, to, że 4, z tego co mówił Kacper, 4 lipca opublikowany zostanie podcast, w którym wziąłem udział na kanale Gadańsko, podlinkuję wam w opisie, więc nie będę w trakcie wam w stanie wrzucić posta, chyba, tak mi się wydaje, ewentualnie wrzucę go przez telefon, ale odsyłam was też na kanał, bo będzie podcast o Dragon Ballu. Kacper i Michał zaprosili mnie do siebie, w trójkę będziemy gadać. I nie tylko o Dragon Ballu w sumie, tak sobie teraz myślę. Tyle słowem wstępu. Przechodzimy do komentarzy. The Beyonder. Koku. Który strój postaci z Naruto lub Naruto Shippuden najbardziej ci się podoba i który byś nosił na co dzień? Zakładam, że strój Lee. Ja też zakładam strój Lee. Gdybym miał, to bym go założył, to prawda. Na pierwszym miejscu. Domyśliłeś się. Ale może masz jakiś inny na oku. Teraz mi się przypomniało, że jeden z moich widzów, co jest dość szokujące, że to jest jeden z moich widzów, Fanyk, jakiś czas temu, chyba już nawet w poprzednim roku, na społeczność, na Dubska, na społeczność kanału wrzucił taki obrazek Goku, który miał niby design Boruto. I okazało się, że jest to tweet, który on wrzucił na swojego Twittera, że jest to jego oryginalny obrazek, który dosłownie zobaczyło kilka milionów osób, polajkowało kilkadziesiąt tysięcy osób i zdenerwował przynajmniej kilka tysięcy osób, głównie fanów Naruto i Boruto. Bo tam zaczęło się od tego, że Boruto ma niby najlepszy design w historii shounenu, że każda rzecz, każda blizna na jego ciele czy na jego stroju ma jakieś znaczenie.
Ja to jestem w stanie docenić, bo sam chociażby piałem z zachwytu nad taką wizją fanowską Goku, który ma blizny po każdym dużym ataku albo walce dużej, gdzie przyjął jakieś obrażenia. Tutaj wiecie, po przebiciu Piccolo Daimao, ręka po wybuchu Cella, jakieś przebicie po Moro, czy coś w tym stylu. Więc Fanyk narysował Goku, który ma wszystko to, co tak naprawdę Goku miał gdzieś w historii i jest to prześmiewcze, ale jeśli miałbym odpowiedzieć na poważnie, to pierwszy Naruto mi się chyba podoba najbardziej. Ten jak miał taki kołnierz, co wyglądał jak forma do mafinki. Ten pierwszy design Naruto był jednocześnie skomplikowany, ale z drugiej strony też tak atrakcyjny, więc wydaje mi się, że bym wybrał to, oczywiście poza designem Lee, strojem Lee. John Druce, co do tej nieśmiertelności, to pamiętam jak grałem w Heroes 4 i tam był wątek, że przeciwnik był nieśmiertelny. Z tego co pamiętam, to skończyło się tak, że podczas walki jego mózg został uszkodzony i później żył jako warzywo, a że był nieśmiertelny, to nie dało się na nim wykonać eutanazji. I tak właśnie myślałem, że jakby Vegeta zdobył nieśmiertelność i przegrał w podobny sposób, to czy nie skazałby się na oglądanie panowania Freezy? Wydaje mi się, że nie. Ze względu na to, że nieśmiertelność często w Dragon Ballu, a w zasadzie do tej pory w Dragon Ballu, wiązała się też z regeneracją. Zwróćcie uwagę na Zamasu. Zamasu był dziurawiony na różne sposoby. Sam Goku Black, żeby zaatakować Goku, zrobił dziurę w ciele Zamasu. W sensie, że Zamasu stał między nimi i on bez żadnego powodu go przedziurawił. To nie zmienia faktu, że Zamasu chyba poczuł ból, więc to było trochę nad wyraz, że tak powiem, ale niech będzie. Zamasu się z tego zregenerował, więc sam fakt, że on ma nieśmiertelność też zapewnia mu w jakimś sensie regenerację, a uszkodzenie mózgu podczas walki to jest nadal, powiedzmy, rana wojenna, jakby na to nie patrzeć, więc coś, co byłoby w stanie uleczyć Senzu, więc coś, z czego też można byłoby się zregenerować. Tak jak mówię, już nie będę, a w zasadzie nie będę mówił po raz setny, jakie są według mnie te typy nieśmiertelności w Dragon Ballu, ale ta najbardziej popularna, ta, którą widzieliśmy, też musi się wiązać z jakąkolwiek regeneracją ciała. Artur Obyrtał. Pytanie do Goku. Czy jeżeli mamy wojownika bez ręki i pełnosprawnego wojownika, to fuzja byłaby bez ręki, czy jak? No przede wszystkim to taki Gohan Future, myślę, że to jest dobry przykład. Nie mógłby zrobić tańca fuzji, no bo tam się trzeba przecież zetknąć palcami. Więc zakładamy, że tutaj musi dojść do fuzji Potar. Jeśli weźmiemy pod uwagę Keflę, która była fuzją Kale i Kalifli. Kale, jak pamiętacie, była tą legendarną Super Saiyanką. To jest skrót myślowy, to nie padło oficjalnie, ale wiadomo o co chodzi. To ten sam przykład co Broly. Kalifla oczywiście taką Super Saiyanką legendarną nie była, więc miała złote włosy standardowo, no ale Kefla miała zielone włosy. Czyli Kefla przejęła cechę jednej ze składowych, pomimo tego, że druga ze składowych jej kompletnie nie miała, że była zwykłą szarą myszką. I teraz pytanie, czy w takim razie taka fuzja przejęłaby cechy Future Gohana, który nie ma ręki, czy przejęłaby cechy tej drugiej składowej, która ma normalnie ręce? Moim zdaniem opcja numer 2, czyli fuzja miałaby normalnie ręce. Dlaczego? Wiele razy widzieliśmy, że fuzja niweluje jakiekolwiek rany wojenne. W Dragon Ballu GT mieliśmy Goku i Vegetę, którzy próbowali się scalić, raz za razem byli bici przez Omega Shenlonga, no a potem Gogeta nie był w ogóle, wiadomo, że tutaj chodzi o taniec fuzji, ale myślę, że tutaj też można zastosować taki przykład. Wielokrotnie było tak, przecież w Majin Buu Sadze, kiedy Vegito pierwszy raz powstał, mieliśmy Goku i Vegetę, którzy byli w bazowych formach już pokiereszowani i Vegito rodzi się nowy, bez żadnych ran. Więc myślę, że w tym przypadku na tej zasadzie mielibyśmy powstałą fuzję, czyli ona miałaby rękę, bo brak ręki w przypadku Future Gohana jest mimo wszystko raną wojenną. Ona się mogła zabliźnić, ale Gohan się taki nie urodził. To nie jest jego cecha, którą on ma zapisaną w DNA. Piglet 91. Dyzia na zawsze pozostanie w naszych sercach. Dziękuję bardzo. Pytanie do Goku. Tak się składa, że dosłownie dla mnie wczoraj miałaby 4. urodziny. 1 lipca. Pytanie do Goku. Cell po wybuchu powrócił do perfekcyjnej formy pomimo braku C18 w swoim ciele. Jak myślisz, co by spowodowała powtórna absorpcja C18 i w zasadzie C17, który również żyje? Druga rzecz, jak mógłby wyglądać Cell, gdyby laboratorium doktora Jiro nie zostało zniszczone i androidy pobrałyby komórki Birusa, Whisa i tak dalej? Odpowiem najpierw na pierwsze pytanie. Co stałoby się, gdyby Cell ponownie wciągnął androida 18? No, nie mógłby wciągnąć 17, bo 17 był cały czas w ciele Cella. Chociaż, czy to nie ma sensu? No nie, no zobaczcie. Android 17... Ja muszę to sprawdzić. Albo nie sprawdzam.
Android 17, jak został wskrzeszony, co zostało też później pokazane w Dragon Ballu Super, został wskrzeszony na Ziemi. Ale Cell umarł tak naprawdę jeden raz, kiedy Gohan go zabił. Więc w momencie wybuchu Cella na planecie Króla Kaio Cell nie zginął, ale przetrwał ten jego rdzeń. Czy ja o czymś nie pamiętam? Przepraszam, jeśli teraz głupoty gadam, ale wydaje mi się, że to pytanie jest jak najbardziej zasadne. Odpowiadam, nic by się nie stało, to były po prostu zapalniki do tego, żeby się przetransformować. To jest taka sama sytuacja, jakbyście powiedzieli, że Krillin na Namek wybuchł, więc Goku się przetransformował w SSJ, a potem jakby Krillin został wskrzeszony i wybuchł drugi raz, to Goku przetransformowałby się w SSJ-2. No, może by tak było w sumie, ale w przypadku androidów nie sądzę, żeby Cell poszedł dalej, dlatego że wciągnął ich jeszcze raz. A odnośnie pobierania komórek Birusa i Whisa. W przypadku Birusa zaryzykowałbym stwierdzenie, że nic wielkiego by się nie wydarzyło, chociaż nie jestem do końca pewien, bo w przypadku Birusa mówimy raczej o jego rasie. Czyli jeśli mamy rasę Birusa, albo mieliśmy rasę Birusa, która była prawdopodobnie zwykłą rasą, taką jak na przykład Nameczanie, czy Serealianie, czy Babarianie, no to on miałby po prostu jakieś cechy jego rasy. Bycie bogiem zniszczenia nie jest kwestią rasy, no nie? Beerus i Champa stali się bogami zniszczenia i oni się wzmacniali przez lata, ale gdyby na przykład Beerus pochłonął DNA Whisa, to może byłaby taka sytuacja jak w sadze Moro. Spoilery, jak ktoś chce. No niech będzie, że dzisiaj powiem. Wyłamię się ze swojej zasady i ostrzegę przed spoilerami z sagi Moro. Moro, pochłaniając rękę swoją, która miała kryształ OG-73 z mocami Merusa, więc to jest trochę inna sytuacja, przejął umiejętności Merusa, więc przejął też jego Ultra Instynkt. I ten Ultra Instynkt w przypadku Moro też był pasywny, też był bazowy. Więc może Cell, pochłaniając albo mając komórki aniołów, które są w bazowym stanie w Ultra Instynkcie, też zachowałby się jak Moro. Stawiam, że mogłoby tak być. W przypadku Birusa nie jestem pewien. Pomidorowa armata, Koku. W zasadzie po co Piccolo Daimao wypluł jajo z Piccolo Juniora, skoro mógł się zregenerować i z łatwością zabić Goku, który miał tylko jedną kończynę sprawną. Nie sądzę, żeby mógł się z łatwością zregenerować. Regeneracja w przypadku Namechan zużywa ki. Co widzimy chociażby na przykładzie Naila. Jest to w mandze Dragon Ball, kiedy Nail się regeneruje, w zasadzie regeneruje swoją rękę i Frieza komentuje to w taki sposób, że czuje, że jego moc drastycznie spadła i na tym poziomie stoi. Czyli Nail zużył bardzo dużo swojej ki do tego, żeby zregenerować kończynę. W przypadku Piccolo Daimao on nie był w pełni sił, był już jakkolwiek pobity podczas walki i został przedziurawiony w taki sposób, że prawdopodobnie sam atak Goku przedziurawiający go bardzo mocno go osłabił. Więc Piccolo Daimao nie miał w sobie wystarczająco dużo ki, żeby się zregenerować, więc jedyne co mógł zrobić, to zużyć całą resztę swojego ki, żeby stworzyć jajo, wypluć je. Lepsze pytanie jest, dlaczego on potem wybuchł, ok? Dużo antagonistów w ogóle w popkulturze wybucha na samym końcu. To jest ciekawe. Być może wyglądało to tak, że ta resztka ki, która została w Piccolo Daimao, nie mogła już się utrzymać w jego ciele, więc wybuchła. Być może jest tak, że na przykład Piccolo Daimao, który walczył w pełni mocy i to jego ciało buzowało energią, zostało przebite. Jak na przykład balon napompowany zostanie przebity i jest... No ale moim zdaniem to i tak jest tylko zabieg fabularny. Toriyama chciał go narysować jak wybucha i go sobie narysował. Leśny surfer, pytanie do Goku. Siema wszystkim. Od jakiegoś czasu męczy mnie fakt, iż jak Gohan walczył z Komurczakiem i było ostateczne Kamehameha, to Goku obok niego był jako Super Saiyanin, a na planecie Kaio był w bazowej formie. Czy to jest specjalny zabieg, że przy Gohanie widzimy go tak jak Gohan go sobie wyobrażał, czyli SSJ, kiedy ostatni raz widział ojca? I jak sprawa wygląda w mandze? W mandze Goku zarówno w tej wizji Gohana, jak i oryginalnie na planecie, w zasadzie w zaświatach, jest w bazowej formie, natomiast ta wizja Gohana przedstawia Goku z włosami uniesionymi do góry, tak jakby to było troszeczkę SSJ. Chociaż raczej bym sugerował, że jest to po prostu ten ewentualny podmuch energii, który miałby włosy Goku odchylić do tyłu. Dlaczego mówię miałby? Bo Goku tam fizycznie rzecz jasna nie było. Ja sobie tę scenę tak z sentymentu obejrzałem, w zasadzie ten odcinek sobie obejrzałem wczoraj cały jeszcze raz. To jest niesamowite, jakie tempo było w tamtych czasach, bo Gohan i Cell puścili swoje Kamehameha w poprzednim odcinku i cały następny odcinek to jest przepychanie się. I wiecie, co jest w tym wszystkim najlepsze? Że to kurwa działa. Że to tempo wcale nie męczy.
że przepychanie się, że puszczanie tego ki w jedną stronę i w drugą stronę i te asysty wojowników Z, jedne, drugie i potem jak oni upadają i Vegeta robi ten Big Bang, no i końcówka, ciary. To jest nadal moment, który wywołuje gęsią skórkę, nawet wzrusza, bym powiedział. Muzyka robi robotę. Aż naprawdę nabrałem ochoty, żeby obejrzeć Dragon Balla Z jeszcze raz. Ale nie mam czasu. nie mam czasu. Dlaczego Goku był w Super Saiyanie w anime? Tak go narysowali. Nie jest to adekwatne do tego, co widzimy w mandze. No i rzecz jasna, jeśli ktoś miałby jakąś szaloną teorię, że Goku się pojawił koło Gohana, tak jak w przypadku filmu z Bojackiem, nie. Widzimy cały czas Goku mówiącego na planecie, w zaświatach, który trzyma rękę na plecach Kaio, więc on nie był w stanie się przeteleportować, nie przeteleportował się. To była tylko piękna metafora tego, że Goku wspiera Gohana i Gohan czuje nie tyle co mentalne, ale też fizyczne wsparcie ojca. Piękne. No, aż jestem zdziwiony, że taki fajny moment był w Dragon Ballu. Przepraszam. Dobra, idziemy dalej. Powiem wam, oglądałem to i myślę sobie... Czułem się jak ten kibic Michigan, który mówił "This shit means something to me". Poza tym nawet w napisach było powiedziane pod koniec poprzedniego odcinka, czy obraz Goku, który się za nim pojawił, był tylko złudzeniem? Tak. Odpowiedź brzmi tak. Gike, jaka jest twoja ulubiona scena z Huntera? Moja to mecz wzbijaka. Mecz wzbijaka jest mocny, zwłaszcza moment, kiedy leci soundtrack The Emperor's Time, jeden z najlepszych soundtracków w Hunterze, zwłaszcza ta druga końcówka, no nie? Yeah! Dobra, ale to nie jest mój ulubiony moment, bo moim ulubionym momentem, jak i całym moim ulubionym arkiem, jak i w ogóle moim ulubionym arkiem w historii wszystkich anime, które obejrzałem, jest ark Mrówek Chimerzych. Tam jest tyle momentów, które mógłbym wymienić. Transformacja Gona. Dragon Dive. Ua! Atak na zamek, no nie? Wszystko w spowolnionym tempie, narrator wszystko komentuje, co się dzieje. Róża Netero, zerowa ręka Netero i cała walka. Ostatnia gra w Gungi Meruema i Komugi. Ona się nazywała Komugi, nie? To jest... Najbardziej taką sceną, w ogóle ta sekwencja z Gonem. Gon kontra Pitu, nie? To jest ta sekwencja, którą raczej lubię najbardziej, ale nie jestem w stanie tak na 100% wskazać jednej sceny. Ogólnie ten ark, muzyka w Hunterze, pewnie się część z was ze mną nie zgodzi. Wiem, że część z was się zastanawia, co ja widzę w Hunterze, dlaczego to jest moje ulubione anime. Muzyka w tamtym anime to jest najlepsza muzyka w jakimkolwiek anime, jakie oglądałem. Gusta i guściki, nie? Ale... Co drugi soundtrack sprawia, że albo mam ciary, albo mi się chce płakać. Shonen, Hunter, TCG. Myślę, że gruby to nie jest pytanie. Pytanie do Goku. Gdyby Vegeta użył Forced Spirit Fission na Cellu czy jego ofiary, ludzie powróciliby do życia. Ja tego nie widzę, ale jestem ciekaw odpowiedzi. Na pewno Ki zostałoby uwolnione, ale mielibyśmy taką samą sytuację jak w przypadku Moro. Jak ktoś jeszcze nie chce słuchać o tym, no ma czas, żeby wyciszyć. Mieliśmy sytuację jasno zasugerowaną, że jeśli minie za dużo czasu od śmierci danych użytkowników, śmierci oczywiście poprzez pochłonięcie energii, to ta energia nie jest w stanie im zwrócić życia, chyba że mamy do czynienia z rasą, która ma wyjątkowo dużą life force, taką siłę życia, o czym mówił Pybara, najstarszy z Yardrat. Dlatego Nameczanie wrócili do życia. Też ze względów fabularnych wrócili do życia. W przypadku Ziemi, jeśli mielibyśmy sytuację, w której Vegeta, dajmy na to podczas Cell Games, atakuje Cella za pomocą Force Spirit Fission, to ta energia oczywiście też by została uwolniona, ale ona by się rozproszyła w powietrzu, nie wróciłaby albo nawet wróciłaby do ciał, ale też by się w nich rozproszyła, bo nie byłaby w stanie ich wskrzesić, więc ludzie by nie zostali wskrzeszeni, ale jak najbardziej ta technika zadziałałaby na Cella, bo to jest praktycznie taka sama absorpcja, albo bardzo podobna absorpcja, jaką widzieliśmy w przypadku Moro. Mała. Marcia leży w drugim pokoju, mała chciała do niej wejść, weszła do niej na materac, zaczęła jej miauczeć w twarz. Mają swoje sprawy. Tym o DBZ. Pytanie do Goku, mam nadzieję, że nie za późno. Nie za późno. Przypominam sobie całe DB i naszło mnie pytanie, a mianowicie przy życzeniu po walce z Piccolo Daimawa, aby wskazać wszystkie ofiary, czy nie powinni być wskrzeszeni ludzie, co zginęli lata wcześniej, gdy szatan był wolny, chyba było powiedziane, że wymordował wszystkich uczniów Mutaito poza boskim mistrzem i żurawiem. Jeśli gdzieś się pomyliłem, to przepraszam. I w sprawie Sparkinga, czy będzie dogrywka z Marcią. Powodzenia. Jak będzie pod tym filmem
600 łapek w górę, to będzie. Czy damy radę wbić? No nie wiem, dobra, żartuję. Nie wiem, mogę nagrać, jeśli będziecie chcieli, już tak mówiąc na poważnie, ale to na pewno dopiero druga połowa lipca, bo może jak wyjdzie nowy dodatek. O, jak wyjdzie to DLC Neo, chociaż ono jest darmowe, czy trzeba kupić? Zobaczymy, bo tam będzie dużo nowych postaci. Co do pytania, minęło za dużo czasu. I to jest coś, o czym bezpośrednio mówi Kami podczas sagi Namek. Kami oznajmia, że jeśli mowa o wskrzeszeniu dużej ilości ludzi naraz, to nie można wskrzeszać ludzi, którzy zmarli dalej niż rok temu. Dlatego też odpowiadam już teraz po raz enty na pytanie, dlaczego na przykład Goku czy Vegeta nie wskrzeszą sobie Saiyan i nie odbudują planety Vegeta. Ludzie! To było kilkadziesiąt lat temu, 40 lat temu, czy 50 lat temu. Co prawda, wiadomo, no jeśli mamy do czynienia z jakąś pojedynczą postacią, no to raczej byłoby możliwe wskrzesić ją, gdyby nawet umarła ponad rok temu, no bo przecież mieliśmy sytuację, że Tenshin, Hanchiaotsu, Yamcha, Krillin, oni byli wskrzeszani jakby partiami, no nie? Ale tutaj no nie ma opcji, żeby to życzenie wskrzeszające ofiary Piccolo Daimao też zaliczyło te sprzed lat, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że Roshi i Żuraw mają kilkaset lat. Roshi ma kilkaset lat. To było po prostu za dawno. Adrios, pytanie do Goku. Czy myślisz, że formę Goda mogą osiągnąć tylko Saiyanie? Wiadomo, że nie tylko oni posiadają ki. Czy mógłby zatem powstać jakiś boski Nameczanin? Czy raczej potrzeba do tego zdolności transformacji, którą mają tylko Saiyanie? Halo? Kartus, halo, Piccolo! Piccolo przecież może się transformować, mało tego, tak naprawdę w przypadku Piccolo forma Ultimate, nawet to nie jest forma do końca Ultimate, Piccolo zmienił swój wygląd po nameczańskim rytuale odblokowania potencjału. To nawet Gohan nie zmienił swojego wyglądu, kiedy Guru mu odblokował potencjał. Krillin też nie zmienił swojego wyglądu. Czyli może to jest kwestia ilości tego potencjału. Może to jest kwestia tego, że Gohan jak miał odblokowywany potencjał na Namek, to okej, wzmocnił się bardzo, ale to były stosunkowo małe liczby. Jakieś tam poniżej 1 miliona, czy tam w okolicach 1 miliona. Mówię z czapy. A jak Piccolo się wzmocnił po latach, no to on sobie skoczył naprawdę z kilkudziesięciu trylionów do kilkuset trylionów. Kolejny raz liczby z czapy, proszę nie czepiajcie się. Więc może w ten sposób można wytłumaczyć to, dlaczego Piccolo zmienił swój wygląd, bo po prostu ten jego potencjał był większy, więc też inaczej się on... Mam dziurę w głowie. Objawiał. Mamy również transformację Orange Piccolo, no i tutaj wytłumaczenia wam nie podam, bo nie ma wytłumaczenia, ale naprawdę nie jestem w stanie sobie wyobrazić sytuacji, w której Piccolo odblokowuje jakąś boską formę i nie ma innego wyglądu. Szczerze, myślę, że gdyby Ziemianie mieli boską ki, też by to było widać. Stawiam, że formę Goda, nie że Super Saiyanina Goda, ale że w ogóle jakąkolwiek boską formę związaną z boską ki mogą mieć, nie wiem czy wszystkie rasy, ale na pewno większość. Buczerowski, pytanie do Goku. Ostatnio robiłem rewatch Dragon Balla. Był tam motyw czarnej chmurki Kinto, jak Tao Pai Pai wspiął się na wieżę Karin. Sympatyczny kocur dał mu czarną chmurkę Kinto, aby ten nie wzmocnił się podczas schodzenia z wieży. To jest moim zdaniem głupie, ale do tego jeszcze przejdę. Pytanie, czy jest to 180 stopni klasycznej Kinto? Tak jak musisz mieć krystalicznie czyste serce, żeby dosiąść Kinto, to czy musisz być totalnym złolem, żeby latać na czarnej Kinto? Czy każdy, kto ma choć trochę zanieczyszczone serce, może na niej latać? Pozdrawiam. Opcja numer 2. To nie jest tak, że musicie być 100% źli, bo tak na dobrą sprawę na takiej chmurce mogliby latać tylko Kid Buu i Janemba. Tao Pai Pai, co by o nim mówić, nie był 100% zły, jeśli miałbym go jakkolwiek wybielić. On poszedł do krawca, żeby ten mu naprawił strój. I nawet nie pamiętam, czy mu zapłacił, ale powiedział, że poczeka te parę dni. Więc to nie było tak, że on go na przykład zabił od razu, albo kiedy ten krawiec chciał zapłaty, to ten go zabił, tylko mu tam pogroził. Więc Tao Pai Pai nie jest do końca zły, mimo tego, że wykonuje taki, w zasadzie wykonywał taki, a nie inny zawód. Więc oczywiście, opcja numer 2. Osoby praktycznie wszystkie poza rodziną Goku mogą latać na czarnej Kinto. Krillin mógłby, Bulma mogłaby, Roshi mógłby, Vegeta mógłby. Nawet nie wiem, czy w jednej grze nie było tak, że Krillin latał na czarnej Kinto. Dlaczego mówię, że ta kwestia schodzenia z wieży jest bez sensu? Ja wiem, że tak było powiedziane i w ogóle w Dragon Ballu ten motyw wieży Karina był skonstruowany w taki sposób, że samo wspięcie się na wieżę, próba złapania tej wody, mimo tego, że to była zwykła woda, to było coś, co wzmacniało. Ale nie wyobrażam sobie sytuacji, w której Tao Pai Pai schodzi z wieży, męczy się przy tym i na dole czeka Goku
i oni od razu zaczynają się bić i Tao Pai Pai przez to, że zszedł, jest silniejszy. No przecież trening tak nie działa. Trening nie wzmacnia od razu, tylko dopiero po regeneracji, więc Tao Pai Pai byłby bardziej zmęczony poprzez zejście z wieży, niż by się wzmocnił. Gdyby on wszedł na wieżę, tam trenował tak jak Goku, po paru dniach wrócił, jeszcze okej. Ale zejście od razu do walki? Bez sensu. Wiadomo Goku, Tool. Czy Pikon rzeczywiście był silniejszy od Cella? Pokonał go także tak. Na 25. Tenkaichi Budokai nasi bohaterowie zmierzyli się z maszyną mierzącą siłę ciosu. Z tego co widzimy, Goku osiągnął najniższy poziom, 186 punktów. Czy to oznacza, że spośród wszystkich zawodników Z, Goku potrafił najlepiej kontrolować ki? Nie szedłbym do aż tak daleko idących konkluzji, bo tak na dobrą sprawę można byłoby to przyrównać do tego, żeby każdy z nas próbował nastąpić butem troszeczkę na mrówkę, żeby ją trochę osłabić, ale jej nie zabić. Nie można realnie stwierdzić, kto ma najlepszą kontrolę, bo to są rzeczy tak niedokładne, że czy ktoś będzie miał 186 punktów, czy 187, czy 200, te różnice były na tyle małe, że oni się wszyscy bardzo wstrzymywali. Więc ja bym powiedział, że każda osoba, która była w stanie się wstrzymać na tyle, żeby na tej maszynie nabić właśnie taki wynik w miarę okej, w miarę sensowny, w miarę realny, miała dobrą kontrolę nad ki. Nie brałbym pod uwagę tej maszyny jako jakikolwiek wyznacznik, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że to były postacie, które na etapie Majin Buu Sagi miały siłę idącą w zasadzie już w miliardy. To tak jakbyśmy porównywali jakiegoś jednego Super Saiyanina Blue Goku i Super Saiyanina Blue Vegetę i kłócili się o 10 jednostek mocy, podczas kiedy tak naprawdę oni obaj mają jakieś tam gogole. Czy grałem w karcianą grę Legends of Super Saiyan? Nie wiem nawet co to za gra, przepraszam. Moi drodzy, dzisiaj trochę krócej, ale pytań było w zasadzie tyle co zazwyczaj, nie? 12 komentarzy, po prostu dzisiaj szybciej mi poszło. Siadam do nagrywania kolejnego odcinka. Przypominam w zasadzie przypominam. Jeszcze będę wam przypominał, także póki co nie przypominam. Czekam na wasze komentarze. Ja się zabieram za robotę. Mam naprawdę sporo teraz dzisiaj jeszcze filmów do nagrania. Zaczynam też czytać mangę, która jest na stronie Dragon Ball Multiverse Vegeta Tales. To jest dobra informacja, że ta manga się zakończyła, bo czekałem aż się zakończy, żeby zacząć ją czytać. Kurde, nawet nie jestem w stanie aż tak bardzo teraz mundialu oglądać przed tym wyjazdem. No, mam nadzieję, że nie będziemy latać na tych rowerach. Miłego dnia wam życzę. I widzimy się po moim powrocie. Plan jest taki i wszystko wskazuje na to, że w ogóle nie odczujecie, że mnie nie ma, bo filmy będą każdego dnia. Miłego dnia. Dziana. Zostawcie lajka. Ja powiedziałem, już nikt mnie nie słyszy.